Good afternoon, everyone. Good afternoon. Hello, hello, hello. How is everyone tonight? I hope that you are well. We haven't seen each other. I need to correct my hair a little bit. It's a little bit messy. I don't know why, but welcome everyone. I hope that you are well, and I hope that you are excited for today's lesson, because today's lesson is going to be amazing. It's going to be very difficult, but it's going to be amazing. How are you? How is everyone? Let me know in the comments, please. Let me know how you are, what's going on with you. What is going on in your world? I am very curious to know, and I am very, very happy that I am here. So what has been going on in my life? Quite a bit. I don't remember when we had our last lesson, but I think we had it in October. So since then, I have been very busy with work. It's been quite hectic, I must say. It has been quite busy, but everything is okay. Well, it's better to be busy than not. So I'm very happy that we have a lot of students, that we have, we working, and that we are busy. I am very happy. So yes, I've been very busy with work, and also I have had a small surgery. It wasn't very serious or anything. It was just like very small thing that I had to remove a mole. A mole is like something that you have, like for example, this is a mole, right? So like some skin thing that I had, and I had to remove it on my back. And it took 2 weeks to heal, and it wasn't painful or anything, but it was uncomfortable. So now it's all over, hopefully, and it's okay now. I am having one more appointment with a doctor, and it should be fine. So I have been doing horse riding, which I'm very happy about. I started that, and I am really happy that I could start that. I don't do lessons very often because the horses are very far away from me. So I go once in a while, and once a month more or less, to do a lesson. I don't know if it's enough or not, but this is all I can do at the moment. But the weather has been very bad. I don't know how it is in Poland, but it has been quite bad here in Portugal. We had a hurricane last week, and it was raining every day. It was really, really bad, very cold, and just not nice. So the last 2 days have been quite good, and we are back to our normal Portuguese winter. But we'll see how long it's gonna last, because usually it is quite cold. So let me know in the comments how you are. Let me know that you're here. Say hello, and say that, say hello. Let me know that you're here, because I don't know who's here, so let me know. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie po miesiącu milczenia i po miesiącu nieobecności. Cieszę się, że jesteśmy tutaj razem, cieszę się, że jesteśmy tutaj na tej lekcji i że słuchacie, jesteście ze mną. Jak zawsze proszę o to, aby dać mi znać, że jesteście, że słuchacie. Dajcie znać w komentarzach. Po prostu samo hello, hi wystarczy, żebym wiedziała, że jesteście i że słuchacie. Bardzo mi na tym zależy. A co dzisiaj będziemy robić? No, dzisiaj będzie dosyć trudna lekcja, moi drodzy. Mam nadzieję, że jesteście na nią gotowi. Ja przeważnie takich dość trudnych lekcji nie robię, ale stwierdziłam, że spróbuję. Może ktoś skorzysta, może ktoś będzie chciał zrobić taką lekcję. Dlaczego nie? Trochę się pogłowić, trochę zobaczyć, trochę się zastanowić, podrapiać się w głowę, o co w ogóle chodzi. Więc dzisiaj będzie taki temat, który nazywa się mieszanymi czasami warunkowymi.
Jak wiecie, w języku angielskim mamy czasy, tryby warunkowe, w zasadzie takie podstawowe, tryb warunkowy zerowy, pierwszy, drugi i trzeci. Zerowy jest najłatwiejszy, później te trochę już się zaczynają, trzeci jest najtrudniejszy i one się tak troszeczkę stopniują. No i żeby zrobić tą lekcję, którą dzisiaj mam, warto by było znać te tryby warunkowe. Jeżeli ich nie znacie, to nic nie szkodzi. Myślę, że możecie sobie po prostu posiedzieć, popatrzeć, jak to wygląda, z czym to się je i w ogóle przygotować się na to, że będzie Was to czekać w przyszłości. Jeżeli znacie tryby warunkowe i znacie je dosyć dobrze, przerabialiście je już, to jak najbardziej polecam zostać, posłuchać. Nawet jak nie będziecie wiedzieć w ogóle mniej więcej o co chodzi, to też warto, bo to i tak przyjdzie. Jak się będziecie uczyć systematycznie, to na pewno ten temat się pojawi. Hello Irena i Halcia, and Halcia, hello, hello. Very nice to have you here. I am in very good mood, as you can see, because Thursdays are usually very laid back for me in the evenings usually, because usually I have lessons during the day, but then in the evening and on Fridays I don't have any lessons, so I can relax a little, and I really like that time. So I'm feeling very energetic today. Dobrze, bardzo chciałam Was przywitać jeszcze raz. Dziękuję bardzo, że tutaj daliście mi znać. Dawajcie znać też, jak przychodzicie, dochodzicie, że jesteście, bo wiem, że oglądacie i tak dalej, ale zawsze miło jest po prostu powiedzieć cześć. No dobrze, słuchajcie, zanim zaczniemy, oczywiście mam dla Was parę ogłoszeń, ok? Więc pierwsze ogłoszenie to jest takie, że możecie sobie ściągnąć karty pracy. Ja kartę pracy, jak dostaliście ten e-mail ode mnie z wiadomością, nie wiem czy dostaliście, ale jeżeli tak, to tam już były karty pracy, mogliście sobie je ściągnąć i nie było żadnego problemu. Mam nadzieję, bo ostatnio były, ale mam nadzieję, że jest ok, że daliście radę ściągnąć. Natomiast jeżeli nie jesteście zapisani do newslettera lub ten e-mail Wam gdzieś zaginął, to już Wam podaję link do tego, żeby się zapisać i ściągnąć sobie karty. Karty pracy są dosyć ważne, dlatego że tam wszystko macie wyjaśnione. Ja sobie już tutaj otwieram, Ci nie przygotowałam. Otwieram sobie ten formularz. Już Wam zaraz będę wstawiać w komentarzach, żebyście sobie mogli tam ściągnąć te karty pracy. Karty pracy są ważne, jak mówię, bo to jest w zasadzie to wszystko, o czym ja będę dzisiaj mówić, tam więcej nie ma, oprócz tego, że na samym końcu macie również zadanie domowe. I zadanie domowe polega na napisaniu paru zdań i opublikowaniu tego na naszej grupie. Tam jest link również do grupy, więc to jest takie to lekkie wyzwanie i my te Wasze posty będziemy sprawdzać. Także macie okazję do tego, żeby sobie przećwiczyć coś w tym stylu. Nawet na grupie można anonimowo wstawiać swoje wpisy, także nie musicie nawet się podpisywać imieniem, nazwiskiem, jeżeli się wstydzicie. Także myślę, że to jest fajna okazja do tego, żeby po prostu sobie coś tam przećwiczyć, ale też, żeby mieć te notatki ze sobą, jeżeli chcecie, bo oczywiście to nie jest taka lekcja 1 na 1, jaką normalnie byście mieli, to jest bardziej jakbyście robili kurs online trochę, więc nie macie też okazji, żeby mówić, żeby się zatrzymać gdzieś, przejrzeć coś, a tak, jak się lekcja skończy, ściągniecie to sobie te karty pracy, będziecie mogli sobie wrócić do tej lekcji i przejrzeć jeszcze raz wszystko po kolei, bo tam są jednak takie zdania, które niby po polsku, jak się je tłumaczy, to są ok, a później się okazuje, że jednak ta konstrukcja gramatyczna jest dosyć skomplikowana, także dobrze. Good evening, someone says good evening, Brigida, hello, this is my first meeting with you. Welcome, Brigida. I am really glad that you're here, really. If someone is new, we usually have the same people, but if someone is new, I am very happy that new people are joining us. So, great. Okay. Więc to jest jedna rzecz, tak? Karty pracy, tak jak mówiłam, są w komentarzu. Mam nadzieję, że do wszystkich doszły. Ściągnijcie sobie te karty pracy, tam trzeba wstawić swój e-mail i one się ściągają.
I tak jak mówię, nawet teraz jak macie chwilkę, żeby je ściągnąć, żeby po prostu, ja będę wszystko na ekranie się dzielić wszystkim, więc jak nie możecie teraz, to można to później zrobić. Polecam ściągnąć. Druga rzecz, moi drodzy, oczywiście ja zawsze mam takie tutaj, ojej, mam nadzieję, że będę mogła się, jest, dobrze. Więc druga rzecz, moi drodzy, jest taka, że będzie Black Friday w OK English i na Black Friday będziecie mieli 10% zniżki na nasze lekcje w OK English, na lekcje 1 na 1 z native speakerem lub z polskim nauczycielem. Jak wiecie, mamy zajęcia z native'ami i mamy zajęcia z polskimi nauczycielami dla osób początkujących. Jeżeli myślicie o tym, żeby podszkolić angielski, my bardzo się staramy skupiać na konwersacji, dlatego też mamy dosyć dużo native speakerów, żeby wyrabiać u Was, żeby przełamywać bariery i żeby wyrabiać u Was nawyk nauki i nawyk mówienia. Więc jeżeli myśleliście o tym, chcecie przystąpić, nie wiecie, czy to jest, czy to są rzeczy dla Was, czy to jest coś, co by Wam się podobało, to myślę, że to jest też dobra okazja, żeby po prostu wykupić sobie taki pakiet po lepszej cenie i przy okazji też się poduczyć, nawet jak to by miało być 5 lekcji i tyle, to przynajmniej byście sobie zobaczyli, jak to wygląda, ok? Więc ja już Wam posyłam link, chociaż jak sobie ściągniecie karty pracy, to już jesteście zapisani do newslettera, już nic nie musicie robić. Ale jakbyście chcieli sobie osobno, to podrzucam. I po prostu nasz Black Friday będzie się tylko skupiał na osobach, które są na newsletterze, więc w social mediach nigdzie tego nie będzie, więc tylko musicie być zapisani do newslettera, albo ściągnąć karty pracy, albo zapisać się pod tym linkiem, który teraz wysłałam, żeby przystąpić do naszych lekcji taniej. Więc to by było na tyle. Polecam. Tam też jest, też jest okazja, żeby się zapisać na darmową konsultację ze mną. Jeżeli chcecie i nie wiecie, czy to jest dla Was, jaki nauczyciel by Wam pasował, też stawiamy na to, żeby nauczyciel był jeden przez cały czas. Więc jeżeli będziecie chcieli, żebym Wam dopasowała nauczyciela, poradziła Wam, czy to ma być native, czy to ma być polski nauczyciel, to ja służę pomocą i też się można ze mną umówić na taką konsultację. Okay, to jeszcze wspomnę na sam koniec. Okay, so because today we are going to talk about a topic that is for more advanced level. So I will speak a lot of English today. Okay, I will try to keep this lesson in English only. I will explain some of the things in Polish, just to be clear, but I will use English a lot, okay? This doesn't mean if you don't understand something, don't worry, okay? But if you can also ask me about some vocabulary or some words you don't understand, you can put it in the comments. But please be aware that I will use English most of the time. Okay, so the first thing here is a question for you. And I will answer that question too. You can write it in the comments, your answer, or you don't have to. You can just think about the answer yourself. So tell me about your project that went wrong, what happened, and how does it affect your life now? Think about the answer. You can put it in the comment, but also you can listen to me as well. It's up to you what you want to do. If you put it in the comment, I will check it. Okay. So tell me about the project. So a project in the picture, you can see that there are men doing some architecture, maybe, I'm not sure, some planning. But it doesn't have to be work. It can be your personal life also. We have different projects, right? A project can be learning a new language, or a project can be renovations in your house, or even, I don't know, sending your child to school, to university, or something like that. Can be anything.
So what happened and how does it affect your life? Okay, so think about it. You can put it in the comment and I will tell you about what happened with me. So I was thinking about this project, and I think the last one that went wrong was our kitchen. We decided to renovate our kitchen. We were very excited about renovating the kitchen. It was in April, and unfortunately, it didn't go like we wanted it to go. So we hired a company, and the company came over here. They took apart our kitchen. They started renovating, but then they did a lot of things in a wrong way, and we are quite upset with that. They had to come back many times, and because it started in April, we still are dealing with all of that. We still haven't finished the kitchen. It's still we can use it, but there are still things that we must finish. So it doesn't really affect our life very much at the moment, because we can cook, and the kitchen is quite almost finished, and it's quite nice. But I think it was just a lot of frustration, a lot of miscommunication, a lot of things that just didn't work out. And yeah, it's not that it affects us in a big way, but I think it was just stressful. So that's my project. I wonder what your projects were and how it affected you. So let me know in the comment. It is living because we don't live in Poland. It's also the language barrier, and things that sometimes the workers here, they don't speak English very often, or they speak it but not in a very good on a very good level. So, and my Portuguese is basic. It's not very advanced. So I could not communicate a lot of things, and it was just frustrating. And I think it was just a bad experience that we had, and it was not very good. Okay, so let's move on. So this is an introduction to this topic, because we could use this situation to show you how we create mixed conditionals. Okay, so the first mixed conditional is the conditional that connects the past with the present. So let's say something happened, okay, like for example, we ordered the wrong furniture, okay, and now we have a really badly designed kitchen. And we can say that if we hadn't ordered the wrong furniture, we would have a nice kitchen now. Okay, so we have something that we regret from the past because it affects us right now. If we hadn't ordered it, we wouldn't have it. Okay? Czyli mamy dwie rzeczy i tutaj wchodzą nam, musicie niestety znać te tryby warunkowe, podstawowe, żeby je ze sobą mieszać. Żeby powiedzieć, gdybyśmy nie zamówili w przeszłości złych kafelek, to teraz, czy złych mebli, to teraz mielibyśmy kuchnię. Czyli żałujemy czegoś, co się stało w przeszłości, bo teraz byłoby inaczej. I przykładów mam parę dla Was. Zanim do nich przejdziemy, jeszcze chwilka na konstrukcję. Więc mamy dwie części zdania, tak jak w każdym trybie warunkowym to jest, mamy dwie części zdania. Pierwsza część zdania to jest if. Przeważnie zaczynamy od if, chociaż możemy te zdania odwrócić trochę.
Ale dla ułatwienia zaczynamy od if. Po if mamy past perfect, czyli taką konstrukcję, która zaczyna się od had i mamy trzecią formę czasownika. I druga część zdania jest would i podstawowa forma czasownika. Czyli if we had, we would. If we had done it, we would have it. Okay? I to jest taka stała część, to jest stała budowa tych czasów. Czyli my możemy powiedzieć, że żałujemy czegoś, co się stało w przeszłości, bo dzisiaj mielibyśmy coś tam. Czyli na przykład, if we hired more workers last month, we wouldn't be behind schedule now. Czyli gdybyśmy zatrudnili więcej pracowników w zeszłym miesiącu, to teraz nie bylibyśmy spóźnieni z projektem. Ok? Zauważcie, znowu mamy dwie części zdania. Mamy if i past perfect i mamy drugą część zdania z would i be, czyli takim podstawową formą czasownika. Next sentence is, if the client hadn't changed the specifications, we would be finished already. If the client hadn't changed the specifications, we would be finished already. So the client in the past changed the details, changed something. Specifications are usually something that we had, let's say, if you're building something, if you have some kind of a project and the client tells you that these are the measurements, okay? So they had some measurements and then they changed it. And because they changed it, we cannot finish now. So again, we regret stuff. If the client hadn't changed the specifications, we would be finished already. If we had studied engineering at university, we would be working in a different field today. Oh, I just realized that, okay. We would be working in a different field today. So, if we had studied engineering at university, so in the past, we decided, I want to study design. I want to study, I don't know what, education. I want to study politics. Okay? Like I was thinking about engineering, but then I decided to study something else. And, because of this, at the moment, I am working as a teacher, let's say. Okay? But if I had studied engineering at the university, I would be working in a different field today. So we have two types of sentences. The first one is if and had, and then the second part is would and be. If they had ordered the correct materials, we wouldn't have this problem now. If they had ordered the correct materials, we wouldn't have this problem now. So someone ordered some materials, but they ordered them wrong. And because of this, we have a problem. So, if they had in the past, if they had ordered different materials, correct materials, we wouldn't have a problem. Okay, it would be okay. So again, two types of sentences. One with past perfect, had ordered, and the second part, would and have as the basic form. Okay, so here we have, I also added contrast with standard third conditional. So the third conditional that we usually have, it is, if we had hired more workers, we wouldn't have finished on time. Więc jeżeli jesteście zaznajomieni z trzecim trybem warunkowym, to być może wiecie, że jest tak, że też mamy dwie części zdania, ale tutaj ten trzeci tryb warunkowy nie będzie odnosił się do teraźniejszości. On się zawsze odnosi do przeszłości, czyli jeżeli byśmy zatrudnili więcej pracowników w przeszłości,
to wcześniej skończylibyśmy na czas, to wczoraj skończylibyśmy na czas na przykład. Czyli obie części zdania odnoszą się do przeszłości. Natomiast w tym łączonym, kiedy łączymy trzeci tryb warunkowy z drugim trybem warunkowym, to mamy pierwsza część odnosi się do przeszłości, czyli czegoś żałujemy, że coś zrobiliśmy lub nie zrobiliśmy i teraz mamy jakąś sytuację. To byśmy tej sytuacji nie mieli lub mielibyśmy inną sytuację. Ok? Wow, huh? It is difficult. It is difficult. I know. I think it is, quite tricky. But don't worry, okay? Don't worry about it too much. If you don't know what I'm talking about, you will get it one day, I am sure. This is just to show you that something like this exists. And we have also another one. So sometimes a permanent situation or characteristic affected a past event. So, for example, if I were more experienced, I wouldn't have made that mistake. Czyli tutaj mamy też drugi tryb warunkowy z trzecim, ale tutaj troszeczkę jest co innego. Bo jakaś sytuacja może wpływać na przeszłość. Czyli w tym pierwszym przykładzie mówimy, zaraz Brygida do Ciebie Ci odpowiem, czyli w tym pierwszym przykładzie mamy tak, jeżeli miałabym więcej doświadczenia teraz, to w przeszłości nie zrobiłabym tego błędu. Czyli gdyby coś teraz było inne, to w przeszłości zrobiłabym to inaczej. Okay? I tutaj mieszamy po if, mieszamy drugi w past simple, czyli ten, gdzie mówimy I went, tak, I was i tak dalej. A w drugiej części zdania będziemy mieli to, co jest najbardziej skomplikowane w trzecim trybie warunkowym, który zawsze jest dosyć problematyczny, czyli to would, have i trzecia forma czasownika. To jest najgorsza część ta. Would, have i trzecia forma czasownika, czyli gdybym miała teraz więcej doświadczenia, if I were more experienced, I wouldn't have made that mistake in the past. Gdybym teraz była bardziej doświadczona, to wczoraj lub w przeszłości nie zrobiłabym tego błędu. Ok? Brygida się pyta o to, który do którego czyli trzeci tryb past, drugi tryb now i tak. Więc te wszystkie tryby można tak trochę sobie podzielić. To jest dla ułatwienia, jak się będziecie uczyć, że każdy z tych trybów, bo mamy 4 w zasadzie, bo jeszcze jest zerowy, ale wiecie, to tam nie trzeba się nim aż tak przejmować, on jest najprostszy. Ale każdy z tych trybów warunkowych, on się odnosi do czegoś, czyli pierwszy odnosi się do przyszłości, drugi odnosi się do teraźniejszości i to jest takie gdybanie, gdybym była tobą, coś tam. I trzeci odnosi się do przeszłości, czyli gdybym wyjechała wcześniej na lotnisko, dojechałabym na swój samolot na czas. Tak? Po polsku, bo to jest dla nas Polaków trochę takie podchwytliwe, bo po polsku, jak my mówimy, to musimy mieć kontekst do tego, żeby się dokładnie dowiedzieć, o co nam chodzi. Bo gdybym ja powiedziała tak, gdybym wyjechała wcześniej z domu, to bym zdążyła na samolot. I jak sobie pomyślicie, jak sobie przeanalizujemy te zdanie, to mogłabym to powiedzieć, będąc na lotnisku i właśnie przed chwilą mi uciekł samolot, albo mogłabym powiedzieć dzisiaj o wczorajszej sytuacji i dokładnie to jest to samo zdanie. A po angielsku tak nie jest. Angielski ma każdy swój przedziałek taki, wiecie. Wszystko jest do wszystkiego, to są takie rubryczki. Angielski jest bardzo logiczny i on jest bardzo taki, do każdej sytuacji jest inny czas, do każdego przypadku jest inny czas i te tryby warunkowe tak samo, tak? Więc to wszystko ma znaczenie, jak Wy coś powiecie. I jak zrobicie błąd, to nie zawsze jest to, czasami ktoś będzie chciał się dopytać, czasami ktoś się dopyta, co masz na myśli, bo nie do końca będzie mógł zrozumieć, czy mówisz o przeszłości, czy mówisz o teraźniejszości. Dziękuję Brigitze za pytanko.
So going back to our sentences and our examples. So if the company weren't so disorganized, if the company weren't so disorganized, the project would have finished on time. So the company is disorganized. It's chaotic. It's a mess. We don't know what's going on in that company. And the project didn't finish on time. Okay, but if the company were more organized, we would have finished in the past. So we're talking about this company in the present time, in now, but we are talking also the project that didn't finish on time in the past. If he spoke better English, he would have got the promotion. Okay, so if he spoke better English in general, right now, he would have got the promotion yesterday, a month ago, a year ago. So we have two sentences here. We have one in the second conditional, if he spoke, so past simple, and the second part of the sentence is would have got or gotten, if you want. He would have got the promotion. So we have the second part. If our team were bigger, we would have completed it by the deadline. If our team were bigger, we would have completed it by the deadline. So if our team right now, our team is very small, okay? And because of that, we didn't finish it on time. If we were bigger, we would have finished on time in the past. So we have two different sentences again. The first part of this is the second conditional in the past, if and past simple. And the second part of the sentence is the third conditional, would have something, would have completed, would have gone, would have finished, and so on. All right, so these are only two examples that we can have when we talk about mixed conditionals. We can mix them in different ways. But I am not going to spend too much time on going through. I think this is the most difficult part of English, I would say. This is the most advanced, maybe, thing that you can learn. And it is very useful. It is very useful because especially if you want to improve your career, if you want to get a new job, if you want to, if you work with people from abroad, I think at work, because, if you travel, if you like to travel and if you go around like to touristy places, I think maybe it's not that important. You're not going to use all that. But at work, this is very, very important. It's very, of course, if you are on lower level and you still are learning, or you are a beginner, it will come to you. Don't worry, it will come. Give yourself time. But if you are a little bit more advanced, then it's time to think about this. I'm sorry. Okay, so let's have a look at some tasks and some things that you can do. So here you have beginnings of sentences, okay? And you have to finish the sentences by yourself. You can choose one, or you can do all three. For example, if we had checked the plans more carefully, if the supplier had delivered on time, and if I had learned better English earlier. Okay, choose one sentence, write it in the comment. I will check. Okay, so I would love to see what you will come up with. I know that you don't have that much time, and I know I'm talking because I have to talk. I cannot just sit here and wait for you. So I will give you a minute or two. I will talk a little bit, and you can leave it in the comment. If you don't want to, you don't have to. I will show you some examples in a moment, how you can finish the sentences, and then we will move on to one more exercise, and you can also think about how you could finish some sentences that I have. So
Of course, you don't need to, you don't need to. Wait, it disappeared. Ah, okay. I don't like this program. I always want to change this program for live videos, but I can never do that. I don't know why. I just can never get myself to do it. Anyway, I will check in like a minute or two. Let me know. Have a think. I hope that you made some notes. So you have the worksheet, you have some cheat sheets, and you can do it. This is not easy. So if you make a mistake, don't worry. Yeah? Mistakes are good. Mistakes are there for them to make them. This is the whole process. This is a process of learning the language. And this is the process of doing the best you can. And I will not shout at you. And I'm a very nice person. And I love when people learn. I love speaking English with people. And I really don't care if you make a mistake, okay? So don't worry. Choose one sentence and write it in the comments. Okay, so we would have achieved better effects. Yeah, we would achieve better results, I would say. Okay, very good sentence, very good ending to the sentence. There's a spelling mistake, but it's fine. So this is a very good ending. I really like it. I think it's grammatically correct. Everything is great. Maybe I would put results. It sounds better, but overall it's great. We would have been more something. Glass. I'm not sure. Maybe you made a mistake, but that's fine. We would have been, yes. For example, we would have been more effective. This is a very good. See, these mixed conditionals, they are perfect for business English. Really, really good. At work, people use it all the time. Of course, if you work with native speakers, like foreigners, maybe don't use it that often because it's difficult. What can I say? Okay, so I will show you. If you have more, please write it in the comments. I will be very glad to show it to you and to correct you. So I will show you what my examples were, okay? If we had checked the plans more carefully, we wouldn't have this problem. We can put, if we had checked the plans more carefully, we wouldn't have had the problem. But that's the third conditional. Okay? Czyli jeżeli, w zależności co tam mieliście, bo możemy sobie przećwiczyć mieszane, conditionale, ale też te zdania mogą być jak najbardziej skończone w trzecim trybie. Okay? Jeżeli chcecie, na przykład, to pierwsze zdanie może brzmieć: If we had checked the plans more carefully, we wouldn't have this problem. Czyli gdybyśmy sprawdzili ten plan dokładnie wcześniej, to teraz nie mielibyśmy tego problemu. Ale możemy też powiedzieć: If we had checked the plans more carefully, we wouldn't have had this problem. Czyli gdybyśmy sprawdzili ten projekt wcześniej, to wcześniej też, na przykład rok temu, nie mielibyśmy tego problemu. If the supplier had delivered on time, we would have the stock right now. Okay, so again, this can be both ways. We can, of course, it's the third conditional, is absolutely fine. So if the supplier had delivered on time, we wouldn't have had the stock right now. It's also correct. So it depends what you want to say. If I had learned better English earlier, I would live abroad. Okay? So if I had learned it at school when I was younger, when I was a child, I would live abroad right now. But I don't. Or if I had learned better English earlier, I would have lived abroad. So this is the third conditional. Czyli to ostatnie zdanie moglibyśmy zrobić na dwa sposoby, znowu łącząc trzeci tryb warunkowy z drugim trybem warunkowym. Czyli na przykład, gdybym się uczyła angielskiego wcześniej, jak byłam dzieckiem, to teraz mieszkałabym za granicą. Ale możemy powiedzieć: If I had learned better English earlier, I would have lived abroad. Czyli
mieszkałabym wcześniej, ileś tam lat temu, na przykład mogłabym to sobie powiedzieć, jakbym była staruszką na przykład. Gdybym się uczyła, jak byłam, powiedzmy, wyobrażam sobie, że jestem staruszką i sobie wspominam swoje życie i mogę powiedzieć, gdybym się uczyła wcześniej jako dziecko angielskiego, to mieszkałabym wcześniej w ciągu mojego życia za granicą, ale nie mieszkałam, przez całe życie mieszkałam w Polsce. Ok? Więc można tak powiedzieć. I would have been more satisfied. Okay, good. I would have been more satisfied. Very good. If I had learned better English earlier, I would be able to speak with my English cousin. Very good. Perfect, Brigida. Well done. Tak, Brigida połączyła dwa conditionale, czyli napisała, gdybym się uczyła wcześniej języka angielskiego, to teraz byłabym w stanie porozumiewać się z kuzynem. Very good. Well done. Okay, so this one is a little bit different. And this is a standard, hold on one second. Can I move this? What? I cannot. But I will try to maybe, yes, I can. Very good. Okay. All right, give me one moment, because of course this bloody thing doesn't work properly. Okay, so here you have the gaps and you have to change the verbs in the correct form, right? So here we have different things. So we have mixed conditionals, we have one present tense and one normal conditional. So a lot of things. Okay. You can write your answers in the comments. That would be great if you could do it. If not a problem. I will show you the solutions. So, our current project is a disaster. If the architect design the building differently, we not have these structural problems now. The real issue is that our company be too small. If we have more staff, we finished the project last month. Now the client is angry, and if they not changed the deadline last week, they cancelled the contract already. Okay, think about it. I will give you 2 minutes. And put it in the comments if you can. If you don't have opportunity, it's fine. Don't worry. We are going to go through this together. This is complicated. Now when I think about it, I was like, wow, what did I like when I was writing this and I was like, oh my god, this is crazy. Should I do it? But usually I do these lives, they are quite easy. Because I want everyone to get something out of it, but why not to do something more complicated, right? It's like life is not easy, so let's do something different. Okay, so had designed, we would not have. Very good. Okay, so let's have a look, because I can see that you already put some answers. Very good. I am very glad. So, our current project is a disaster. If the architect had designed the building differently, we wouldn't have these structural problems now. The real issue is that our company is too small. If we had more staff, we would have finished this project last month. Now the client is angry, and if they hadn't changed the deadline last week, they would have cancelled the contract already. Okay? Tutaj tylko taka poprawka, tam jest would have finished tutaj, w tym momencie. Would have finished, okay? Sorry. Zagalopowałam się i zapomniałam. A błędy się zdarzają każdemu, także mnie się zdarzają. Okay, so this is how it looks like. Okay, so as you can see, we can, in one short paragraph, we can have
all of this. Okay, we can have many different grammatical structures. And how exciting is it that you can say something like that in English? It's very exciting. I love it. Okay. So, the last thing for you is your homework. Okay? Jak sobie ściągniecie karty pracy, to na samym końcu tych kart pracy, jak już przejdziecie przez to wszystko, co Wam tutaj mówiłam, to jest dla Was zadanie. I to zadanie polega na tym, przeważnie ja robię jakieś takie luki w zdaniach, coś tam, a tutaj jest troszeczkę, trzeba się trochę bardziej wysilić. Więc jest pytanie, na które trzeba odpowiedzieć i jest tutaj też link do grupy Angielska Konwersacja. Jak nie jesteście jeszcze w grupie, to polecam się zapisać i tam można wstawić post, który ja osobiście sprawdzę. Więc polecam się zapisać i ściągnąć karty pracy i wziąć udział w tym, żeby sobie po prostu poćwiczyć. Ok? I zanim się rozejdziemy, jak macie jeszcze jakieś pytania, coś się pojawiło, to proszę mi zadawać pytania w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć jak najlepiej i jak najszybciej. Jeżeli oglądacie ten live po fakcie, to też zapraszam do tego, żeby też skomentować, żeby chociaż coś powiedzieć, żeby rozwiązać jakieś zadanie, bo to jest zawsze dla Was jakaś praktyka. Trzeba korzystać, tak? Że jest kolejna rzecz, gdzie możemy sobie poćwiczyć angielski, mimo że to jest na piśmie. Wiadomo, to nie jest rozmowa, tak? To nie jest ćwiczenie 1 na 1, ale zawsze coś tam możemy sobie poćwiczyć. No i jeszcze raz przypominam, że jest Black Friday od poniedziałku do końca następnego tygodnia, do 30 i 10% taniej będzie na pakiety. I jeżeli chcecie się zapisać w tym Black Friday, a nigdy nie mieliście z nami lekcji, to polecam też przyjść na konsultację, jeżeli chcecie. Konsultacja nie jest obowiązkowa, ale jest zawsze łatwiej Wam doradzić, jakiego rodzaju macie mieć lekcje i jak po prostu dobrze się dla Was uczyć. Ja zawsze Wam dopasowuję trenera, znam. A, Marzena is here. Marzena, thanks a lot, greetings Marzena. Very nice to have you here. Więc podaję Wam link do naszej strony. Na naszej stronie można się umówić na konsultację. Konsultacja jest darmowa. Ona przygotowuje do lekcji i ja zawsze doradzam Wam, gdzie się zapisać na lekcji, jak się zapisać, jaki to będzie trener, jak Wasze lekcje będą wyglądały. Przy zapisie od poziomu A2 już często jesteście gotowi na zajęcia z native speakerem. Jak jesteście trochę wyżej, to jest super. Jak jesteście niżej, jesteście bardzo początkujący, no to oczywiście jest polski nauczyciel, który Was przygotuje do takich zajęć z native speakerem. Więc jak chcecie trochę poznać to, jak pracujemy, jak pomagamy, jak działamy, czy możemy Wam pomóc, jak przygotowujemy do konwersacji, jak przełamujemy Wasze bariery, to zapraszam na konsultacje. Już teraz możecie się zapisywać, żeby nie czekać do ostatniej chwili, bo ja też nie zawsze jestem wolna, bo ja też uczę, więc nie zawsze jestem wolna na konsultacje, więc warto zaklepywać to, co jest. I po tej konsultacji możecie się zapisywać, tak? Więc już możecie się wtedy w następnym tygodniu zapisać ze zniżką na zajęcia. My zajęcia sprzedajemy w pakietach po 5, 10, 15 lekcji. Są też takie lekcje na cały rok z góry, jak chcecie sobie kupić, to też jest taka możliwość, więc tak jak mówiłam, zapraszam. My mamy różne metody, różne podejścia, różnych nauczycieli. Ja bardzo na to stawiam, żeby mieć z nauczycielem tym samym często lekcje, jak się da, bo nie zawsze można oczywiście, bo to zależy od grafiku, ale jak się da, to szczególnie jak jesteście początkujący, jak jesteście zaawansowani bardziej, to można sobie zmienić nauczyciela jak się chce. I bardzo dbamy o to, żebyście robili postępy i żeby faktycznie iść do przodu z językiem angielskim. No i to by było na tyle. Zobaczmy, czy są jakieś komentarze.
Brygida mówi, jak często są spotkania ze mną. Tutaj te live'y kiedyś robiłam, kiedyś Marzena pamięta na pewno, że robiłam je co tydzień, raz w tygodniu w poniedziałki. Już ich nie robię teraz w poniedziałki, robię je raz w miesiącu. I staram się, żeby one były tak w okolicach 20. Nie zawsze jest to możliwe, bo ze względu na moje lekcje, natomiast te darmowe zajęcia tutaj, które mam, tak jak mówię, raz w miesiącu. W następnym miesiącu będzie wyzwanie, do którego już mogę teraz zaprosić. To się nazywa The 12 Days of English. Moje ulubione wyzwanie przez cały rok. Ja będę robić też live właśnie z okazji świąt i tak dalej. I to takie jest już zakończenie roku. I tak później mam zamiar tak wpadać raz w miesiącu, to jest taki mój cel. I jak sobie ściągniecie karty pracy, zapiszecie się na newsletter, to co wcześniej podawałam, to będziecie dostawać powiadomienia o tych live'ach, tak? Czyli przeważnie ja tydzień wcześniej, i później dzień wcześniej i później w ten sam dzień piszę, że będzie takie spotkanie, więc można się do niego przygotować, a jak Was nie będzie, to też się nic nie stanie, bo te live'y zawsze zostają na kanale, na YouTubie, więc można później sobie do nich powracać. I tak. So, that was a very good lesson. Thank you very much for coming. I know that it wasn't easy. I know that it was a little bit tricky. And I know that it can be scary sometimes when you think about how much you must learn to be fluent. But don't worry, you will get there. You will get there. You know, we've all been there. I've been there too. And it took me many, many years to get to a level where I can actually use conditionals. So don't worry. Please practice. Don't give up. Yeah? Let's go. Okay, so thank you very much everyone for coming today. It was a pleasure teaching you. Have a good evening, have a good night, have a good rest of the week, and I will see you next month. Thank you so much. Bye bye.